Jest takie miejsce w Europie, gdzie bujne dziewicze lasy ciągną się aż po horyzont, gdzie grzbiety gór sięgają chmur i gdzie żyje wiele dużych, mięsożernych zwierząt. To rumuńskie Karpaty, jeden z największych przyrodniczych skarbów w Europie. Tu ciągle jest to, czego gdzie indziej już nie ma. Karpaty cechuje olbrzymia bioróżnorodność. Królem tej krainy jest karpacki drapieżnik szczytowy. Obecność dziko żyjących niedźwiedzi potwierdza, że nadal mamy zdrowe ekosystemy. Jednak działalność człowieka powoduje fragmentację terytoriów niedźwiedzi i zmianę zachowań tych zwierząt. Mamy z nimi problem. Niektóre społeczności znalazły się w rozpaczliwej sytuacji. Zabierzcie je stąd albo zastrzelcie, zróbcie coś. Ekolodzy starają się przywrócić naturalną równowagę. Ludzie mogą żyć w zgodzie z przyrodą. Chronią ekosystemy dla siebie i dla niedźwiedzi. Motywuje nas do działania obawa, że te niezwykłe lasy mogłyby zniknąć. Karpaty. Królestwo niedźwiedzia. Rumuńskie Karpaty to jeden z największych europejskich cudów przyrody i ostoja wielu gatunków dzikich zwierząt. Nie ma tu dróg ani domów, dlatego jest to raj dla dzikiej fauny. Karpaty są wyjątkowe ze względu na liczbę obszarów leśnych, górskich pastwisk oraz gatunków dzikich zwierząt, w tym dużych mięsożerców. Władcą tych gór jest największy europejski lądowy mięsożerca, niedźwiedź brunatny, żyjący na całym obszarze Karpat, które mają 1500 km długości. Ten łańcuch górski obejmuje 8 europejskich krajów, ale połowa jego powierzchni leży w Rumunii. Najbardziej bioróżnorodną częścią Karpat są góry fogaraskie. To prawdopodobnie ostatni prawdziwie dziki rejon Europy Środkowej z dużymi połaciami dziewiczych lasów. Nigdzie indziej w Europie nie ma tylu niedźwiedzi, wilków i rysiów. Nadal żyje tu większość gatunków, które zasiedliły Europę. Trwają tu przełomowe badania populacji niedźwiedzia brunatnego. Dziś Madalin, strażnik ochrony przyrody, zbiera dane w terenie. To są tropy niedźwiedzia. Nie był to duży osobnik. Ślady mają najwyżej jeden dzień. W terenie zawsze mam ze sobą spray przeciwko niedźwiedziom. Mogą się też trafić zbłąkane psy pasterskie. Lepiej mieć coś do obrony. Dorosłe samce niedźwiedzia w pozycji stojącej przekraczają 2 metry wysokości, a mogą ważyć ponad 300 kg. Mimo takich rozmiarów potrafią biec niemal 50 km na godzinę. Największe zagęszczenie rumuńskich niedźwiedzi jest w górach fogaraskich. Niezapowiedziana wizyta na ich terenie nie jest wskazana. Nie chcemy spotkać niedźwiedzia, więc robię trochę hałasu. W ten sposób ich nie zaskoczymy i nie wystraszymy. To tropy wilka, bardzo wyraźne. To jest tak zwana piętka, to palce. 1, 2, 3, 4, 5. Widać odciski pazurów i to jest główna cecha odróżniająca trop wilka od tropu psa. W Rumunii żyje spora część europejskich wilków i rysiów i około 60% niedźwiedzi. Szacuje się, że może ich tu być nawet 8 000.
starannie dobranym miejscu Madalin zamontował fotopułapkę. W tym miejscu krzyżuje się wiele śladów różnych zwierząt. Przychodzą tu, żeby się napić wody. Fotopułapka coś zarejestrowała. Jest. Proszę. To zdjęcie z wczoraj. Samica jelenia szlachetnego z młodym. Ładne, prawda? Fotopułapki to niezbędne narzędzie w pracy strażnika. Włączane czujnikiem ruchu umożliwiają fotografowanie i filmowanie dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku. Duże zwierzęta mięsożerne są bardzo płochliwe. Niektóre przemieszczają się wyłącznie nocą. Fotopułapki pozwalają nam się czegoś o nich dowiedzieć. Był tu też niedźwiedź. Duży. Może nawet 300-kilogramowy. Badamy niedźwiedzie, bo chcemy lepiej poznać ich zachowania i wędrówki. Trzeba ustalić, ile ich jest, bo nikt tego dokładnie nie wie. Badania pozwolą nam oszacować wielkość ich populacji. W Rumunii trwa gorąca dyskusja o liczebności niedźwiedzi. Są one gatunkiem chronionym, ale zdaniem niektórych ich populacja wymyka się spod kontroli. Niedźwiedzie są istotnym elementem swojego naturalnego środowiska, klasyfikowanym jako gatunek kluczowy, czyli taki, który odgrywa zasadniczą rolę w podtrzymywaniu i stabilizowaniu swojego ekosystemu. Gdy brakuje drapieżników, populacja jeleni rośnie, co osłabia możliwości wzrostowe lasu. Niedźwiedzie są na szczycie piramidy ekologicznej i są niezbędne dla utrzymania naturalnej równowagi między lasem a roślinożercami i drapieżnikami. Obecność niedźwiedzi świadczy o tym, że nadal mamy zdrowe ekosystemy. W Rumunii rośnie większość europejskich pierwotnych dziewiczych lasów, nietkniętych ręką człowieka. Te lasy nigdy nie widziały piły łańcuchowej. Nikt nie regulował ich składu pod kątem gatunków i wieku. Są dla nas punktem odniesienia. Lasy są naturalnym środowiskiem dla wielu gatunków. Świadczą też nieocenione usługi dla człowieka. Pochłaniają dwutlenek węgla, regulują zasoby czystej wody, zapobiegają powodziom i ochładzają glebę. Drzewo z wiekiem pochłania coraz więcej CO2, co oznacza, że starsze drzewa z dziewiczych lasów są doskonałymi pochłaniaczami węgla. Lasy to znacznie więcej niż drewno, bo to, co nam dają, jest niezwykle ważne dla ludzkości. W górach fogarskich Madalin szybko odgaduje, kto uszkodził paśnik. To był niedźwiedź. Być może zostawił trochę sierści. Tak. Oto dowód na to, kto jest winny. To włos niedźwiedzia. Dobrze się składa, bo będziemy mieli próbkę DNA. Z tego mieszka włosowego uda się pobrać próbkę DNA. Tradycyjne liczenie niedźwiedzi opiera się na obserwacjach i często to samo zwierzę jest liczone kilka razy. Mając dane DNA, można śledzić ruchy poszczególnych niedźwiedzi, co daje o wiele dokładniejszy obraz ich populacji. Wszyscy sądzą, że populacja niedźwiedzi eksplodowała. Te szczegółowe badania pomogą ludziom zrozumieć, że jest to jej normalny rozwój, ale nas bardziej interesują zmiany zachowań tych zwierząt.
Latem na jedynej szosie wijącej się przez góry fogaraskie nie brakuje samochodów. To legendarna droga transfogaraska, być może najbardziej trwała spuścizna obalonego komunistycznego dyktatora Nicolae Ceausescu. Obecnie oprócz widowiskowych gór na turystów czeka tu jeszcze jedna atrakcja. Niedźwiedzie brunatne, żebrzące o pożywienie. Jak wszystkie dzikie zwierzęta, niedźwiedzie starają się jakoś przeżyć. Zmiana ich zachowania często wynika z tego, że ludzie je dokarmiają. Niedźwiedzie jedzą to, co im wpadnie w łapy, nie są wybredne. Niektóre niedźwiedzie potrafią czekać na posiłek przez cały dzień. Kiedy ruch na drodze zamiera, mogą się zrelaksować. Ale czasem szukają kolacji aktywniej, zwłaszcza jeśli muszą wykarmić młode. Te niedźwiedzie szybko przywykły do tego, że ludzie wyrzucają resztki. Są niezwykle pomysłowe. Jako wszystkożercy pochłoną niemal każdą jadalną zdobycz. Choć wielu nie może się oprzeć ich urokowi, warto pamiętać, że są to groźne drapieżniki szczytowe, które czasem mają nieposkromiony apetyt na świeże mięso. Mieszkańcy położonej w odludnej dolinie wioski Satik dobrze wiedzą, co może się stać, gdy niedźwiedź posmakuje krwi. Między 2 a 3 w nocy zobaczyłam za domem wielkiego niedźwiedzia. Wywołał straszny harmider. Psy głośno ujadały, a ten ze strachu nawet przeskoczył przez płot. Nie wiem, jak on to zrobił. Niedźwiedź porwał jedną świnię. Ważyła ze 100 kg, a on po prostu niósł ją pod pachą. Taki był wielki. Potem przeszedł przez rzekę i zniknął w lesie. Mamy spore problemy z niedźwiedziami, które podchodzą do wiosek i zabijają świnie, krowy, owce i inne zwierzęta. Zdarza się też, że wchodzą do domów. Chodzą wokół domu, przekraczają rzekę. Boję się sama pójść do obory. Nocą w ogóle nie wychodzimy na dwór. Zabierzcie je stąd albo zastrzelcie, zróbcie coś. Koegzystencja z niedźwiedziami stwarza problemy, ale trwa już setki lat, więc nie trzeba wszystkiego wymyślać na nowo. Ważne jest, by rozwiązywać konfliktowe sytuacje. Wobec rosnącej liczby interakcji między dużymi mięsożercami a ludźmi, fundacja stworzyła 2 specjalne grupy interwencyjne. Szefem jednej z nich jest naczelny strażnik Bogdan. Przerywa patrolowanie wzgórz i jedzie do Satiku, gdzie doszło do kolejnego incydentu z niedźwiedziem. W ostatnich 2 tygodniach niemal codziennie coś tam się działo. Próbowaliśmy przepędzić niedźwiedzia do lasu, ale ten młody osobnik niewiele sobie robi z naszych starań. Używaliśmy psów, gazu pieprzowego. W porównaniu z sytuacją sprzed 20 lat te incydenty nie są normalne, a zdarzają się dość często. Grupy interwencyjne mają niełatwe zadanie. Ich członkowie to twardzi ludzie, którzy muszą podejmować trudne decyzje. Muszą też być ostrożni, bo czasem ich życie również jest zagrożone. Biorę ze sobą gaz pieprzowy. Chcemy sprawdzić, czy niedźwiedź tu jest.
Bogdan dostaje wskazówkę od mieszkańca. Tędy? Ostatnio w okolicy widziano niedźwiedzia. Bogdan i Mariusz idą na rekonesans. W nocy grzebał w śmieciach pod pensjonatem. Wkrótce znajdują dowód obecności niedźwiedzia. To jego odchody. Na pewno tu był. Rozejrzyjmy się. Idąc w stronę lasu, natrafiają na kolejne odchody niedźwiedzia. Świeże. Jest w nich trawa. Na skraju lasu strażnicy podłożyli przynętę, żeby niedźwiedź przestał podchodzić do wioski. Teraz widzą, że karma jest poruszona. Mamy dowód, że tu był. Zaczął zjadać przynętę. Teraz będziemy ją podkładać coraz dalej od wioski. Zobaczymy, jaki będzie rezultat. Strażnicy montują w pobliżu fotopułapkę, żeby móc zidentyfikować niedźwiedzia. Chcę ją trochę przekręcić. Chwilę po powrocie do wioski komórka Bogdana odbiera sygnał z fotopułapki. Już zadziałała. To zdjęcia z tego miejsca, więc niedźwiedź chyba tam jest. Widać jego fragment. Później przychodzi więcej zdjęć. Biały ślad na szyi potwierdza, że to ten sam młody samiec, który nocą grzebał w śmieciach. Czas pokaże, czy Bogdanowi uda się go zniechęcić do odwiedzania wioski. W czasie 24-letnich rządów Ceausescu rumuńskie lasy były ściśle chronione. Zarezerwowane wyłącznie dla jego niesławnych wypraw łowieckich, nie były eksploatowane i pozostały przyrodniczym rajem. Późniejsze władze zwróciły olbrzymie obszary leśne ich pierwotnym właścicielom. Z powodu powszechnej korupcji wiele lasów trafiło w niewłaściwe ręce i rozpoczął się okres niekontrolowanego wyrębu. Szacuje się, że w ostatnich latach wylesianie pochłonęło 1/4 rumuńskich lasów. Co godzinę 4 hektary lasu padają ofiarą tego żarłocznego biznesu, którego roczne zyski sięgają 10 miliardów euro. Jak na ironię, najstarsze i najistotniejsze dla środowiska drzewa mają najniższą wartość handlową. Wykorzystuje się je jako tanie drewno opałowe. Utrzymanie tego starego lasu powinno być priorytetem. Spalanie tych drzew to głupota. Nawet stosunkowo dobrze zachowane góry fogaraskie nie uniknęły nieprzemyślanego wyrębu. Oto jaskrawy przykład. W tym miejscu rósł kiedyś gęsty las świerkowy. 10–12 lat temu nielegalnie wycięto tu około 300 hektarów lasu. To straszne. Zniknęły wszystkie świerki, które tu kiedyś rosły. Żal mi przyrody. To smutne, że ludzie do tego dopuścili. Może to będzie nauczką dla właścicieli gruntów i dla władz, które wówczas nie powstrzymały wycinki. Liczymy, że taka sytuacja już się w rumuńskich Karpatach nie powtórzy, ale nigdy nie wiadomo. Jako że ten las rósł na granicy występowania drzew, jego naturalna regeneracja jest bardzo utrudniona.
Kiedy tysiące lat temu ten las piął się po zboczach, odbywało się to stopniowo. Ale gdy został wycięty od góry do dołu, przyroda tak łatwo tego nie naprawi. Ale tutaj matce naturze podano pomocną dłoń. Michał nadzoruje kompleksową odnowę tego wielkiego obszaru przy użyciu setek tysięcy sadzonek drzew. Fundacja ma własne szkółki, w których hoduje się 9 różnych rodzimych gatunków. W okresach sprzyjającej pogody zostanie tu przeprowadzona wielka akcja sadzenia drzew. Chodzi o to, by jak najwięcej sadzonek trafiło na zbocza gór przed mroźną zimą. Sadzenie drzewek na tych wysokościach jest trudne ze względów logistycznych i klimatycznych. Zmagamy się z chłodem, przymrozkami, silnym wiatrem i dużą ilością śniegu. Ale to nasza misja i musimy ją wypełnić. Rujnująca ekosystem całkowita wycinka drzew na zboczach gór zakłóciła funkcjonowanie lasu. Niedźwiedzie straciły część swojego naturalnego środowiska. Szukając lepszych warunków gdzie indziej, wchodzą w konflikt z ludźmi. Te duże i silne zwierzęta z natury są łagodne i wolą unikać ludzi. Mieszkają w lesie i większość czasu spędzają na szukaniu różnych form pożywienia. Jagód i orzechów, traw i innych roślin oraz bezkręgowców ukrytych w ściółce. Ingerencja człowieka w ich terytorium zmusiła je do zmiany zachowania. Niedźwiedzie podchodzą do siedzib ludzkich, bo tam czeka na nie wiele atrakcji. Jedną z przyczyn tego zjawiska jest brak właściwego systemu odbioru odpadów. Śmietniki przyciągają głodne niedźwiedzie, które obecnie są widywane w wielu miejscowościach. Niedźwiedzie zmieniają swoje zachowania również z powodu zmian klimatycznych. Od lat obserwujemy, że niektóre samce już nie zapadają w sen zimowy, ponieważ okresy większego chłodu są zbyt krótkie. Jeśli zwierzęta nie hibernują, to muszą więcej jeść. W szybko zmieniającym się świecie rumuńskie niedźwiedzie do perfekcji opanowały sztukę przystosowania. Ale to doprowadziło je do konfrontacji z ludźmi. W tutejszych wioskach dochodzi do wypadków. To poważny problem. Ludzie giną, zostają ranni, tracą inwentarz. W wiosce Satik jest już późny wieczór. Dowodzona przez Bogdana grupa interwencyjna kontroluje teren w ramach rutynowego patrolu. Niedźwiedzie regularnie nachodzą tu domostwa, więc wskazana jest szczególna czujność. Strażnicy zatrzymują się, bo coś zwróciło ich uwagę. Nocny gość ucztuje w śmietniku pod pensjonatem. Śpiący turyści nie zdają sobie sprawy z tego, że tuż obok grasuje wielki drapieżnik. Niedźwiedź, niewzruszony obecnością strażników, wprawnie manewruje pojemnikiem, by przejrzeć jego zawartość. Oswojone z obecnością człowieka niedźwiedzie szybko się uczą. Gdy grupa rozważa kolejny ruch, niedźwiedź postanawia wycofać się w stronę rzeki. Dla własnego bezpieczeństwa mężczyźni nie powinni go stracić z oczu. Widzisz go? Dostrzegają intruza na drugim brzegu i oświetlają go latarką. To ten sam niedźwiedź, który wielokrotnie odwiedzał nocą Satik. To ten sam młody samiec. Widać białą plamkę po prawej stronie szyi.
on the right side of the neck. Mamy z nimi problemy. Jesteśmy w trudnej sytuacji, bo do konfrontacji dochodzi po ciemku. Niedźwiedź może w każdej chwili zawrócić i zaatakować. A nasze grupy nie wykonują tego zadania dla siebie, tylko pomagają tutejszym mieszkańcom. Wczoraj około północy szedł wzdłuż drogi. Byli u mnie sąsiedzi. Gdy wyszli, omal na niego nie wpadli. Gdy go zobaczyli, rzucili parę kamieni i uciekł za rzekę. Musimy tu przyjeżdżać, bo mieszkańcy stale proszą nas o pomoc. Czują się spokojniejsi, kiedy tu jesteśmy. Ale wiedzą, że niewiele możemy zrobić. Odstraszanie jest nieskuteczne, więc pewnie jutro sytuacja się powtórzy. Ale ten konkretny niedźwiedź nie chce czekać do jutra, jest głodny, a wielu pojemników jeszcze nie przejrzał. By chronić mieszkańców, strażnicy muszą szybko podjąć decyzję. Uzbrojeni w gaz odstraszający ruszają, by przepędzić intruza z wioski. Ten śmiały ruch się opłacił i niedźwiedź ucieka do lasu. Ale Bogdan wie, że ten uparty samiec najpewniej szybko powróci. W najbliższych dniach może być gorzej. Na razie grzebie w śmieciach, ale może zacząć atakować zwierzęta. To nie będzie dobra sytuacja. Drapieżniki nachodzące ludzkie siedziby można uznać za intruzów. Jednak targane wiatrem góry to już ich terytorium. Chyba nikt w Karpatach nie żyje bliżej tych dzikich zwierząt niż pasterze. Samotni wędrowcy prowadzący swe stada przez ten pierwotny krajobraz. Pradawny zwyczaj przepędzania trzód z pastwiska na pastwisko nosi nazwę transhumancji. Tutaj w Karpatach robi się tak od stuleci. Pasterz pozostaje w dziczy ze swoim stadem przez całe tygodnie, często wkraczając na terytoria dużych mięsożerców. A głodne drapieżniki zawsze szukają łatwego posiłku. Dzikie zwierzęta schodzą z gór. Wilki, niedźwiedzie, mamy z nimi kłopot. Zawsze był problem z dzikimi zwierzętami. Ostatnio niedźwiedź zaatakował owcę. Nie zdołał jej zabić, bo go odpędziliśmy, ale potem rany okazały się śmiertelne. Pierwszą i ostatnią linią obrony przed dużymi mięsożercami są czworonożni przyjaciele pasterzy. Kiedy nie miałem psów, każdego roku ponosiłem straty. Od 4 lat mam psy i nie straciłem ani jednego zwierzęcia. Z pasterzami współpracuje najstarsza pozarządowa organizacja proekologiczna Fauna i Flora. Przekazuje w darze tradycyjne karpackie psy pasterskie właścicielom stad, którzy ponieśli straty w wyniku ataków drapieżników. Dziś jej przedstawiciele przyjechali tu z rutynową wizytą kontrolną. Główną ideą tego projektu były działania ułatwiające koegzystencję ludzi z dużymi mięsożercami oraz zmiana mentalności pasterzy, by przestali oni zabijać w odwecie dzikie zwierzęta. W przeszłości ludzie zastawiali w lasach sidła, w które oprócz drapieżników wpadały też inne zwierzęta, takie jak sarny. Wybraliśmy owczarka karpackiego, bo to nasza rasa narodowa, którą staramy się promować. Psy te towarzyszą rumuńskim pasterzom od ponad 100 lat.
Fundacja Ochrony Karpat prowadzi własny program hodowli owczarka karpackiego na farmie bioróżnorodności we wsi Kobor. Joszka, kierownik części hotelowej, odwiedza psy kiedy tylko może. Dziś przyjechał obejrzeć najnowszych podopiecznych. Są bardzo ciekawskie. Interesuje je wszystko, co się rusza. Są też bardzo przyjazne. Lubią swoich opiekunów, uwielbiają być głaskane. Owczarki są jak rodzina. Współistnieją w zespole i o tym wiedzą. Spędzają cały czas na powietrzu, pilnując trzody. Natychmiast i bezbłędnie wyczuwają obecność dzikich zwierząt. W zeszłym roku mieliśmy wizytę niedźwiedzia i co ciekawe, psy go nie zaatakowały. Otoczyły go z 3 stron i wywabiły ze swojego terenu. Działały zespołowo, bo są inteligentne. Znają swoje terytorium i zawsze będą go bronić. Te szczeniaki muszą jeszcze trochę podrosnąć, zanim jakikolwiek niedźwiedź potraktuje je poważnie. Teraz ważą tylko 2 kg, ale dorosły osobnik może ważyć nawet 45 kg. Mają spory apetyt. Ciągle rosną i jedzą coraz więcej. Karpacki krajobraz od pokoleń prawie się nie zmienił. Ludzie nauczyli się tu żyć w zgodzie z naturą i kształtują swe otoczenie z wielką delikatnością. Element kulturowy jest istotnym aspektem bioróżnorodności, ponieważ w Karpatach jest ona efektem działalności człowieka. Kluczowe znaczenie mają tu specyficzne praktyki rolnicze i hodowlane. Ale Rumunia szybko się modernizuje. W miarę rozwoju kraju tradycyjne style życia schodzą na margines. W całych Karpatach dawne zwyczaje toczą nierówną walkę z nieustannym naporem nowoczesnej gospodarki. Jednym z największych zagrożeń jest stałe zapotrzebowanie na rozwój gospodarczy. Bioróżnorodność ponosi wielkie straty od bezkręgowców po większe, bardziej zauważalne i charyzmatyczne gatunki. Jedną z głównych przyczyn fragmentacji środowisk naturalnych jest rozwój infrastruktury transportowej. Budowa tras kolejowych i drogowych sprawia, że niektóre gatunki zostają uwięzione na izolowanych wysepkach swoich ekosystemów. Dlatego tak ważne jest zachowanie tych korytarzy ekologicznych, które jeszcze istnieją. Te połączenia mają fundamentalne znaczenie zarówno dla najmniejszych bezkręgowców, jak i największych kręgowców, niedźwiedzi, wilków czy rysiów. Zwierzęta te muszą mieć możliwość przemieszczania się w poszukiwaniu pożywienia czy partnerów do rozrodu. Bez tych gatunków nasze ekosystemy byłyby o wiele uboższe. Ten wąski pas lasu w zachodnich Karpatach jest kluczową częścią ważnego biokorytarza. Został objęty unijnym programem Natura 2000 chroniącym obszary o wyjątkowej wartości przyrodniczej. To główny teren działania pozarządowego stowarzyszenia Zarand, którym kieruje Radu Moc. Jesteśmy w zalesionej części korytarza, rosną tu różne drzewa szerokolistne, ważne dla wielu leśnych gatunków zwierząt, w tym dużych mięsożerców, które w takim środowisku mogą się bezpiecznie przemieszczać. Ten zaledwie 2-kilometrowej szerokości pas lasu pełni kluczową rolę w połączeniu większych obszarów, takich jak południowe Karpaty i góry zachodnio-rumuńskie. Od ponad 10 lat Stowarzyszenie Zarand starannie monitoruje ten korytarz, by móc określić, jakie osiadłe i migrujące gatunki go używają.
Szczególnie chodzi o dużych mięsożerców, którzy potrzebują do życia większych terenów. To mogą być odchody wilka, bo jest w nich sierść dzika. Tradycyjne metody tropienia w połączeniu z fotopułapkami i informacjami od miejscowej ludności dostarczyły szczegółowych danych o bioróżnorodności korytarza. Powstała mapka miejsc, w których zaobserwowano dużych mięsożerców. Znaleźliśmy wszystkie gatunki, których się spodziewaliśmy. Czerwone kropki to niedźwiedzie, żółte to rysie, a fioletowe to wilki. Ale istnienie tego ważnego korytarza jest zagrożone. Tędy ma przebiegać ostatni brakujący odcinek autostrady, która już przecina górski krajobraz na zachodzie i wschodzie. Do zbudowania jest jeszcze 9-kilometrowy łącznik. Autostrada przetnie korytarz. Nawet niewielka przeszkoda zakłóci jego funkcjonowanie. Po latach negocjacji Radu i jego zespół odnieśli zwycięstwo. Już trwają prace nad tym, by nowy odcinek autostrady nie stał się barierą nie do przejścia. Najlepsze rozwiązanie to długi tunel, a nad nim tak zwany most krajobrazowy, który nie tylko umożliwi zwierzętom przechodzenie górą, ale też utrzyma ciągłość ekosystemu. Inne warianty to przepusty pod autostradą albo wiadukty dla zwierząt nad nią. Dwa tak zwane zielone mosty umożliwiają bezpieczne przejście i połączą środowiska życiowe mniejszych gatunków. Korytarz jest bardzo ważny dla niedźwiedzi, ale też dla całej piramidy gatunków. Działalność Stowarzyszenia Zarand wykracza daleko poza teren budowy autostrady. Od ponad 10 lat wspiera ją Fundacja Fauna i Flora. Staramy się współpracować z lokalnymi społecznościami w tworzeniu modelu ochrony przyrody powiązanego z dobrostanem człowieka. Ten krajobraz ukształtowała ewolucja ludzkiej działalności poprzez nieintensywne praktyki rolnicze. Bioróżnorodność jest możliwa wówczas, gdy nie traci się człowieka z pola widzenia. Zarand promuje nieintensywne i nieeksploatacyjne praktyki rolnicze, które mają tu wielopokoleniową tradycję. Podtrzymywanie tradycji i dziedzictwa kulturowego sprzyja tworzeniu więzi między człowiekiem a przyrodą. Ludzie mogą harmonijnie współpracować i współistnieć z naturą. Tutejsi mieszkańcy wiedzą, jak żyć w zgodzie z przyrodą i wytwarzać cudowne organiczne produkty. Nie używamy środków chemicznych, które mogłyby zmienić ich naturalny charakter. Dochód ze sprzedaży organicznej żywności wspomaga ekologiczne rolnictwo i może nawet tchnąć nowe życie w wiejskie społeczności. W miejscu, które jest terenem migracji dużych mięsożerców, współistnienie ludzi z dzikimi zwierzętami jest kwestią nadrzędną. Obecnie w całych Karpatach instaluje się lokalne systemy elektrycznych ogrodzeń przeciwko niedźwiedziom. Przedtem ludzie często dyżurowali nocą na swoich polach. Teraz, gdy już mamy te ogrodzenia, nie musimy się niczego obawiać. Założyłam te instalacje nawet na kurniku. Niedźwiedź już tam nie wejdzie. Gdy następnym razem się tu pojawi, pewnie porwie nas. By wesprzeć hodowców poszkodowanych przez dużych mięsożerców, Fundacja Ochrony Karpat wprowadziła program natychmiastowej rekompensaty w postaci nowego zwierzęcia w miejsce utraconego. Poza własnym stadem pasterz Konstantin ma pod opieką 100 owiec i 20 krów, które fundacja może przekazać potrzebującym.
Wyszliśmy z założenia, że rolnik, który traci krowę, potrzebuje mleka już nazajutrz. Chodzi o to, by nie tracił dochodu z serów i innych produktów mlecznych. Oczywiście zdarzają się sporne sytuacje, bo niektórzy rolnicy twierdzą, że ich krowa była wyjątkowej rasy albo że była większa czy młodsza, a dostają mniejszą bądź starszą. Nie jest łatwo zadowolić ludzi, nawet kiedy im się coś daje. Po upadku komunizmu właściciele zamku Zabola długo starali się odzyskać odziedziczoną po przodkach XVI-wieczną posiadłość. Gdy w końcu się to udało, otworzyli w niej luksusowy hotel położony w dziewiczym lesie. Tym, co wyróżnia to miejsce, jest sposób potraktowania odzyskanych terenów leśnych. Jesteśmy chyba pierwszymi prywatnymi właścicielami, którzy od razu uznali, że ich las jest nienaruszalny. Sami pozbawiliśmy się możliwości jego komercyjnego wykorzystania, choćby w postaci pozyskiwania drewna. Obserwujemy, że nasz las stał się ostoją dzikich zwierząt. To dosyć niezwykła sytuacja, przynajmniej w Rumunii. Właściciele hotelu przekonali się, że turystyka doskonale służy realizacji ich głównego celu – zapewnienia zrównoważonego rozwoju lasu. W centrum tego modelu ekoturystyki są niedźwiedzie brunatne. Na jednym ze wzgórz wybudowano podziemną kryjówkę, z której można obserwować i fotografować niedźwiedzie. Ekoturystyka, zwłaszcza obserwowanie dzikich zwierząt, zyskuje w Rumunii coraz większą popularność. Ponad 6 milionów hektarów lasów stwarza nieograniczone możliwości obcowania z naturą. Dziś grupa włoskich turystów obserwuje w Karpatach niedźwiedzie. Gdy pierwszy raz widzi się dziko żyjącego niedźwiedzia, wrażenie jest niesamowite. Wspaniałe doświadczenie. Widzieliśmy z bliska wiele samic i samców. Jesteśmy zachwyceni. To przeszło moje oczekiwania. Będę zachęcała innych, żeby to zobaczyli. Było cudownie. Jak ci się to podobało? Było wspaniale. Dla mnie najważniejsze są dzieci. Do nich należy przyszłość i to im trzeba pokazywać takie projekty. Może nie we wszystkim mamy rację, ale przynajmniej uświadamiamy im, że warto próbować czegoś nowego. W pobliżu wsi Kobor Joszka jedzie wieczorem na swoje pastwiska. Odwiedzimy pasterzy. Shilarda i Leventego. Pilnują krów przez całą dobę, bo nie wiadomo, co może się zdarzyć. Las jest niedaleko, może z niego przyjść niedźwiedź. Jak się masz, Goran? This is Kyopo.
To jest Kiopo, a to Goran, ojciec wszystkich szczeniąt i przywódca naszych owczarków karpackich. Są bardzo przyjazne. Joszka chce obejrzeć psy w akcji. Każdego wieczora pomagają pasterzom zapędzać do zagrody stado krów rasy węgierskie bydło szare. Te psy robią to, co robiły przez setki lat. To ich naturalne środowisko. Teraz zaczynają zaganiać stado. Byki mają ciemną pierś i brzuch. Mamy jednego samca alfa, to przywódca stada. Dobra robota, brawo. Zakończyły swoją pracę. Ale bystrooki Goran dostrzegł marudera, który odłączył od stada. Psy ruszają do akcji. Zawsze wracają po krowę, która została z tyłu. W zaroślach może ją zaatakować niedźwiedź albo inny drapieżnik. Głośno szczekają, żeby się pośpieszyła i dołączyła do stada. To ich taktyka, bardzo sprytna. Gdyby niedźwiedź porwał krowę, pasterz mógłby chcieć się na nim zemścić i go zabić. Dlatego owczarek chroni również dzikie zwierzęta, bo trzyma je z dala od stada. W ten sposób obie strony są bezpieczne, bydło i drapieżniki. W odizolowanej dolinie w Parku Narodowym Piatra Krajului w Karpatach Południowych pracownicy Fundacji Ochrony Karpat przygotowują sadzonki drzew do transportu. Właśnie rozpoczął się krótki okres, w którym można je sadzić na dużych wysokościach. Jesienne słońce już tak nie grzeje, a nocą jeszcze nie ma przymrozków. Po wykopaniu sadzonek rozpoczyna się wyścig z czasem. Traktor będzie dowoził kolejne partie, za każdym razem pokonując 24 km kamienistej górskiej drogi. Pierwotnie służyła ona do transportu drzew wyciętych z dziewiczego lasu. Na położonych 1600 metrów wyżej zboczach trwa już intensywna praca. To wielki dzień, bo znowu sadzimy drzewa na 300-hektarowym obszarze, który nielegalnie wylesiono. Myślę, że przywrócimy tu las. W tym roku sadzonki sfinansowała rumuńska artystka muzyczna i DJ-ka Nico de Transilvania. Jestem tu, by sadzić drzewa. Mam nadzieję, że tej jesieni posadzimy ich 30 000. 2,5 roku temu założyłam organizację charytatywną o nazwie Lasy bez granic i przeznaczyłam na sadzenie lasów cały dochód z mojej debiutanckiej płyty. To nasza 7. plantacja, a 5. w górach Wokaraskich. Myślę, że do końca roku dobijemy do 100 000 drzew. Sadzimy małe jodły i świerki. Kiedyś wyrośnie z nich duży las. Będą tu niedźwiedzie i wilki. To będzie taki las jak tamten. To my zniszczyliśmy tutejszy ekosystem i my powinniśmy się starać go przywrócić. To potrwa ponad 50 lat, ale oczywiście dla drzew to niewiele.
Mam nadzieję, że mój syn i wszystkie dzieci w przyszłości będą się cieszyć tym lasem. Nie mogę się doczekać chwili, kiedy za jakiś czas tu przyjadę i zobaczę las. To będzie niesamowite uczucie. Historia rumuńskich niedźwiedzi jest ściśle związana z ludźmi. Z biegiem lat ta złożona relacja jeszcze bardziej się zacieśnia. Niedźwiedzie przystosowały się do życia obok nas. Ale czy my potrafimy się odwdzięczyć tym samym? Mamy tu dużo niedźwiedzi. Kluczowe jest, czy nauczymy się odpowiednio traktować ten skarb. Gdzie jeszcze w Europie jest tyle niedźwiedzi, wilków i rysiów? Każdego dnia możemy uratować drzewo albo las, niedźwiedzia lub wilka. To jest najważniejsze i daje nam dużo radości. Czuję, że nam się powiedzie. Najważniejsze to nie tracić nadziei.